tym wydaniu AVIT News. Cyber Monday, cyberbezpieczny. Monitory New Line z Whiteboard Pro. Dzięki AI ukradli głos znanego lektora. Signum Project, sztolni Królowa Luiza. Samsung w Warszawie. Zmapowany statek Disneya. Harry Potter w nowej wersji. To już 164. wydanie AVIT News na kanale YouTube'owym AVIT, czyli informacja, wiedza, biznes. Dziś mamy poniedziałek, 1 grudnia. To Cyber Monday. W związku z tym polskie firmy zrzeszone w klastrze Cyber Made in Poland przygotowały coś wyjątkowego. Zamiast tradycyjnych rabatów oferują bezpłatny dostęp do profesjonalnych narzędzi ochrony danych i infrastruktury IT. Polski klaster cyberbezpieczeństwa, czyli Cyber Made in Poland, integruje oferty 8 czołowych producentów, takich jak Axens, Misja Cyberbezpieczeństwo, Log Plus, PASK oferowany przez firmę Uniteam, Perceptus, RIFSec, Sybilla oraz Sykop, które razem tworzą kompleksowy pakiet narzędzi dostępnych bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych, od małych przedsiębiorstw po indywidualnych użytkowników. I tutaj warto zapamiętać, że polskie firmy są celem ponad 1800 cybernetycznych ataków tygodniowo i to jest jedna z najwyższych wartości w Europie, a obecnie cyberzagrożenia w Polsce rosną w alarmującym tempie. Według najnowszych danych w październiku zarejestrowano ponad 40 000 incydentów cyberbezpieczeństwa i to jest wzrost, uwaga, o 375% w porównaniu z analogicznym czasem rok temu. Polskie firmy są celem ataków hakerskich ponad 250 razy dziennie, a średni wynik 1811 ataków tygodniowo plasuje Polskę w ścisłej czołówce najbardziej atakowanych krajów. Z dostępnych raportów wynika, że ponad 35% polskich firm w ciągu minionego roku doświadczyło jakiejś formy cyberataku, a w ciągu ostatnich 5 lat aż ponad 80% przedsiębiorstw. Te dane pokazują, że bezpieczeństwo cyfrowe w Polsce przestało być luksusem, a stało się koniecznością. Aplikacja New Line Whiteboard jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w pracy z monitorami interaktywnymi New Line, m.in. w szkołach. Pomaga w prowadzeniu interaktywnych prezentacji, prowadzeniu lekcji, pracy zespołowej, umożliwia kreatywną współpracę bezpośrednio na ekranie monitora. Ale pojawiła się jej nowa wersja, czyli New Line Whiteboard Pro, która otwiera przed użytkownikami nowe możliwości, także na odległość, dzięki zaawansowanemu trybowi kooperacji, który pozwala na stworzenie wirtualnej klasy czy wirtualnego zespołu. Uczestnicy mogą dołączyć do spotkania z dowolnego miejsca, korzystając ze swoich urządzeń, takich jak tablet, smartfon czy komputer, i na ekranie widzą wtedy na żywo wszystko, co się dzieje. Jednym z kluczowych elementów kooperacji jest wbudowany czat umożliwiający płynną i bezpośrednią komunikację. Wyjątkową funkcją Whiteboard Pro jest możliwość nadania uczestnikom dostępu do tablicy, dzięki czemu mogą samodzielnie dodawać notatki, rysunki czy zdjęcia. Aplikacja New Line Whiteboard Pro posiada oficjalną certyfikację CASA Tier 2, przyznaną po niezależnej ocenie przeprowadzonej przez Dekra Digital. Certyfikat ten potwierdza, że Whiteboard spełnia rygorystyczne standardy Google Cloud Application Security Assessment. Aplikacja New Line Whiteboard Pro jest dostępna w monitorach Lyra Pro, Vega Pro, a wkrótce również w monitorach Elara Pro firmy New Line. Głos znanego chyba wszystkim lektora telewizyjnego Jarosława Łukomskiego został podrobiony dzięki sztucznej inteligencji i wykorzystany nielegalnie w reklamie Szamba. Jak mówi sam zainteresowany, padł ofiarą kradzieży głosu. Powiedział, że to coś takiego, jakby ktoś wszedł do jego domu bez pytania i ten dom splądrował. Bez jego wiedzy, zgody i stosownego wynagrodzenia zrobiła to niezależna firma, komercyjnie, a sam zainteresowany Jarosław Łukomski postanowił tę sprawę skierować do sądu.
I to jest pierwszy taki udokumentowany przypadek w Polsce. Firma Signum Project wyposażyła sztolnię Królowa Luiza w Zabrzu, gdzie znajduje się Muzeum Górnictwa Węglowego, w nowy sprzęt multimedialny, który będzie wykorzystywany podczas podziemnych lekcji organizowanych w tej jednej z największych atrakcji kulturalno-oświatowych na Górnym Śląsku. Warto dodać, że integrator, czyli Signum Project, stworzył również narzędzia do prowadzenia tych lekcji. Zakupione wyposażenie, takie jak projektory, monitory, sprzęt nagłaśniający, pozwoli na unowocześnienie istniejących i zrealizowanych instalacji, takich jak animacje, efekty audio, efekty świetlne, które ułatwiają przekazywanie wiedzy z zakresu historii, języka, tradycji i kultury Górnego Śląska oraz pokażą techniczne aspekty funkcjonowania kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku. Projekt udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego. Program Infrastruktura Kultury. Firma Samsung otworzyła w Europie największy Business Experience Center na powierzchni 1200 m2 w biurowcu Warsaw Spire. To będzie hub Samsunga dla partnerów biznesowych z Polski i z Europy Środkowej do testowania i współtworzenia rozwiązań B2B. Samsung Business Experience Center jest podzielony na 9 stref tematycznych, w których zaprezentowano ponad 180 scenariuszy biznesowych. Statek Disneya Destiny został oficjalnie zwodowany w Port Everglades na Florydzie podczas specjalnej gali łączącej mapping na kadłubie statku z dronami, występem artystów i muzyką na żywo. Statek posiada 1254 kabiny, mogące pomieścić 4000 gości i jest największym ruchomym obiektem, na jakim kiedykolwiek zrobiono mapping wideo. A w zasadzie to było całe show, w którym ożywiono sceny z kultowych filmów Disneya, takich jak Herkules, Król Lew, Kraina Lodu, Czarna Pantera czy Piraci z Karaibów. Mapowanie projekcji Disney Destiny wymagało śledzenia na żywo pozycji statku za pomocą aż 30 projektorów laserowych i 4 serwerów multimedialnych. Zaangażowano do tego również 15 kamer IR. Statek Disney Destiny wyruszył w swój dziewiczy rejs 20 listopada na Bahamy i zachodnie Karaiby. Amerykańska firma Cosm wypuści nową imersyjną wersję Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego w jakości 12K, która będzie pokazywana na specjalnych zaokrąglonych ekranach LED o szerokości 27 metrów w specjalnie do tego przygotowanych kinach w Los Angeles i w Dallas, a potem w Atlancie i w Detroit, które mają zostać otwarte w 2026 roku. Projekt jest przedłużeniem partnerstwa firmy Cosm z Warner Brothers Pictures, w którym to Cosm Show udostępnił już wcześniej imersyjną wersję takich filmów jak Matrix i Willy Wonka i Fabryka Czekolady. Wyprodukowane we współpracy z Little Cinema i Make Entertainment, nowa wersja Harry'ego Pottera zanurzy widzów w świecie magii i innowacyjnej technologii w taki sposób, jakby oglądali ten film po raz pierwszy. I to już wszystko w tym wydaniu AVIT News na kanale AVIT, czyli informacja, wiedza, biznes. Robi się coraz zimniej, co pewnie słychać, ale mam nadzieję, że trzymacie się dobrze, czego Wam serdecznie życzę. Udanego tygodnia. Cześć.